Nina, przygotowałam piekarnika. Idziemy do piekarnika. Bu ne ya? Ne yapıyorsun kız sen? Started. Dzisiaj zrobimy biszkopt. Jest to baza do zrobienia tortu. Potrzebujemy mąki, cukru waniliowego, trochę proszku do pieczenia, ocet, najlepiej jabłkowy, mąkę ziemniaczaną, jajka. Używamy tyle samo łyżek mąki dużych, ile będziemy używać jajek. Zaczynamy od rozdzielenia białka od żółtka. Ale ile? Dzisiaj będziemy używać 9. Teraz będziemy ubijać białka. Jak zrobi się troszeczkę piany, będziemy dodawać do niej cukier. 1 szklankę cukru z 2 łyżkami cukru waniliowego. No to zaczynamy. Po około 1,5 minuty dodajemy cukier, gdy już mamy lekko stabilną pianę. 2 łyżeczki cukru waniliowego, ja daję około pół opakowania na oko. Będziemy dodawać cukier etapowo. Ubijamy pianę do momentu, aż się rozpuści cukier. Masa powinna być błyszcząca. Tak. Teraz będziemy dodawać ocet jabłkowy oraz mąkę ziemniaczaną. Do tego etapu biszkopt robimy tak samo jak bezę i także możesz obejrzeć filmik, jak zrobić bezę. Link do filmiku. Hanna, pokaż prawie. Nie, okej, lewej. Zdecyduj się. Dajemy 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej i 1 łyżeczkę octu. Nie, osu, kız, otsu. Sus. To jest ocet, czemu mówisz otsu? Operator chyba się nudzi. 1 łyżka, tak? Łyżeczkę. Ha? Mów proszę. 1 łyżeczkę. Okej. Ile minut około? Chwilę. Zatrzymujemy i lekko roztrzepujemy żółtka. Widelcem jest najprościej. Teraz będziemy powoli je dodawać. To wygląda najważniejszy moment. Jeśli zrobisz biszkopt z naszego przepisu, zachęcamy do zrobienia zdjęcia, oznaczenia naszego kanału do Ruktonak hashtagiem na Instagramie oraz udostępnienia naszego filmiku. Dodajemy teraz jajka powoli. Żółtka dodajemy na zmniejszonych obrotach. Mieszamy bardzo krótko, tylko aby się składniki wymieszały. Dodajemy około 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Ja dodaję na oko. Dodajemy mało proszku do pieczenia, można go wcale nie dodawać, ale wtedy. I teraz dodajemy łyżka po łyżce przesianej mąki. Tyle samo łyżek mąki, ile użyliśmy jajek. Mieszamy teraz bez użycia miksera, powoli, aby masa nam nie opadła. Mąka powinna być przesiana, aby ją napowietrzyć. Bardzo delikatnie mieszamy, powoli. Nie śpieszymy się. To jest kız, nie musimy się? Gdy już wszystko wymieszamy, masę przelewamy do foremki. Ważna informacja, aby foremka była przygotowana w taki sposób, aby tylko dno zawierało papier. Papier nie powinien znajdować się na bokach, ponieważ może się przykleić i w momencie, kiedy lekko biszkopt będzie opadał, będzie trzymał się ścianek i będziemy mieć dysproporcje.
Piekarnik grzewamy w międzyczasie na 170 stopni i będziemy trzymać około 20 minut. Przed zakończeniem pieczenia sprawdzamy suchym patyczkiem drewnianym, czy biszkopt nie jest mokry. Jeśli po środku biszkopt nie jest mokry, oznacza, że możemy go wyjąć. My dzisiaj mamy prostokątną formę, więc czas troszeczkę wydłużymy do około 5 minut. Pamiętajmy, aby dno było idealnie przykryte. To wygląda naprawdę bezę. Dawaj zrobimy bezę. Mamy jajka, możemy robić. Najlepiej, żebyśmy dali odpocząć biszkoptowi przed zrobieniem tortu, czyli przełożeniem go różnymi masami. Dlatego ja przeważnie robię biszkopt dzień wcześniej. Przepis dostałam do mojej mamy, która sama go opracowała. Jest zlepkiem różnych przepisów, które stosowała. I robi najlepsze torty na świecie. Idziemy do piekarnika. Jest ok. Opuszczamy biszkopt mniej więcej z odległości pół metra na dywan. Bu ne ya? Ne yapıyorsun kız sen? Divan. A później? Wkładamy do piekarnika, ale nie zamykamy. Ciasto po paru godzinach wygląda w ten sposób. Jeśli podobał Ci się nasz przepis, zachęcam do polubienia naszego filmiku, zasubskrybowania kanału i obejrzenia następnego. Do zobaczenia! Po zrobionym biszkopcie odczekujemy parę godzin, najlepiej następnego dnia przystępujemy do robienia tortu. Rozpoczynamy od wyjęcia biszkoptu z foremki. Odrywamy papier do pieczenia, nie będzie już nam potrzebny. Powinniśmy rozpocząć od przecinania tortu na tyle warstw, ile chcemy. Przeważnie przecinam w 2 miejscach. Tym razem, ponieważ tort jest zbyt duży, utnę tutaj kawałek biszkoptu, który później wykorzystam do czegoś innego. Najlepiej to robić nożem do krojenia chleba, chyba że macie jakiś specjalny.